rozpoczniemy debatę, proponuję, żebyśmy zobaczyli krótki film jako wprowadzenie do dzisiejszej debaty, a potem zaproszę prelegentów i rozpoczniemy. Climate change is the biggest threat facing humanity, and workers are at the front line. From a farmer in Spain to a miner in Poland, climate change affects us all. We are all on the same train. We know changes are needed to tackle climate change, but how can this be done in a way that's fair to all of us and doesn't threaten workers' rights and quality jobs? The climate change train left its platform in the 18th century with the Industrial Revolution. We didn't even realize it had departed from the station, but the fumes that have built our modern lives have been steadily increasing the Earth's temperature, and now payback time is beginning. If we carry on increasing the Earth's temperature above 2 degrees, we multiply the consequences we are already suffering. We could become one of the 300,000 people, including those in tourism and infrastructure builders, who will be affected each year by flooding. We could be a farmer struggling with acres of thirsty crops. In fact, an area of land twice the size of Germany is likely to be affected by drought if we take no action. We could be a firefighter or a wood factory worker affected by the wildfires that are expected to burn 800,000 hectares of forest in Europe. Or we could become one of the over 100,000 people, including port workers, traffic wardens, or aquaculture workers, who will meet early deaths each year due to respiratory diseases, heat stroke, or waterborne diseases. Of course, climate change will have different impacts depending on where you live. Southern and Central Europe will see more intense heat waves, forest fires, and droughts. The Mediterranean will become tinder dry, while Northern Europe will become wetter and more prone to flooding. Global warming will also impact the economy. Agriculture will be on the front line, but sectors like energy will suffer from changes in demand. Transport could be affected by more frequent storm-damaged infrastructure, and the tourist industry will need to face up to the consequences of extreme weather conditions. Droughts in a region like Sub-Saharan Africa and the Pacific will affect the security of supply of commodities we are dependent on, like rice, cotton, and sugar. The damage could add up to a €190 billion bill each year, 20% more than the EU budget for 2017. Outside of Europe, the consequences of climate change are even deeper and more widespread. Worse, droughts in these regions will have serious humanitarian consequences. This train is heading towards disaster. But we could travel along the low emissions pathway, one where emissions peak before 2020, the only way to give the planet the chance to keep the below 2 degrees goal. The world's decision makers have taken a step in the right direction. Half of the world's countries, including the whole of Europe, signed a climate change agreement in Paris to keep temperature rise well below 2 degrees Celsius and to continue efforts to keep it under 1.5 degrees, to submit national contributions to cut emissions and to increase their ambition every 5 years, to provide climate finance to developing countries, to put in place a just transition of the workforce and the creation of decent work and quality jobs. Transition will bring more opportunities in renewable energy, circular economy products, energy-efficient buildings, and new public transport. Innovation must take place in traditional industries like steel, automobiles, and chemicals. Other industries like coal mining will have to face up to the challenges of change. But if the process of change is not properly designed, it may also bring social collateral damages. A badly managed transition could mean widespread and unplanned job losses, massive hikes in energy prices, rising taxes, and workers' rights to quality jobs cast aside. Social unrest could derail the train. A peak in global emissions can happen soon. Richer countries can support poorer ones,
as it says in the Paris Agreement. We need a just transition. That's one that makes sure that the policies that will build a greener world respect workers' rights and does not leave industrial jobs regions behind. Governments and local authorities need to write robust policies that help channel investment into a greener future that ensures workers' rights and that jobs make the transition. We need to learn new skills. We need new green technologies. We need to participate and manage the change our industries must go through. This means social dialogue within enterprises and at regional, national, and sectoral levels, enhancing the social protection system and strengthening our rights so nobody is left behind. Trade unions will be backing workers all the way throughout this change, listening to their concerns, building consensus, and striving to ensure that workers have access to quality, secure jobs. With workers' rights respected and quality jobs, we can keep our train on the green track and meet the climate change goals set in Paris. Dziękuję bardzo za ten film. Z jednej strony przepraszam, że on jest po angielsku, ale jest to dowód na to, że zagadnienie, którym się będziemy dzisiaj zajmować, jest bardzo nowe w Polsce i bardzo mnie to cieszy, że takie szacowne grono prelegentów tutaj nas odwiedziło. Zapraszam na stół prezydialny panią Izabelę Zygmunt, ekspertkę do spraw transformacji energetycznej w organizacjach Polska Zielona Sieć i Bankwatch Network. Zapraszam. Aleksander Szpor, analityk i koordynator projektów w obszarze energii, klimatu oraz innowacji w Instytucie Badań Strukturalnych. Pan marszałek Michał Gramatyka przeprasza, ale ze względu na obowiązki służbowe dzisiaj z Brukseli nie może być z nami. Jest w zastępstwie pan Mariusz Raczek z Urzędu Marszałkowskiego. Zapraszamy pana prezydenta Mieczysława Kielce, prezydenta Władysławia Śląskiego. I zapraszamy pana Pawła Smolenia, przewodniczącego Rady Nadzorczej i think tanku Forum Energii. Szanowni Państwo, proponuję, żebyśmy dzisiejszą dyskusję przeprowadzili w następującym porządku. Na początku dwie rundy pytań krótkich i mam nadzieję również krótkich odpowiedzi ze strony prelegentów, tak aby połowa czasu pozostała dla Państwa na pytania, które Państwo chcecie postawić. I pierwsze pytanie, czym jest sprawiedliwa transformacja? Iza, jak byś to mogła zdefiniować w dwóch zdaniach? Sprawiedliwa transformacja to jest przede wszystkim transformacja, która zaczyna się od otwartego i uczciwego dialogu na temat tego, jakie zmiany mają się wydarzyć i dokąd one mają prowadzić. Myślę, że wszyscy pamiętamy, że Polska, a Śląsk w szczególności, to są miejsca, które doświadczały już różnych transformacji i słowo sprawiedliwość niekoniecznie jest tym pierwszym, które się z tym kojarzy. Niemniej zmiany zachodzą i wiemy, że wydobycie węgla w Polsce spada również zatrudnienie w górnictwie, zmienia się otoczenie, w którym funkcjonujemy, zmienia się w ogóle model energetyki na świecie. I to wszystko wpływa na to, co dzieje się w Polsce i na Śląsku, ale pytanie brzmi, czy ktoś tym zmianom nadaje kierunek, czy ktoś myśli o tym, dokąd one mają nas doprowadzić. Puszczenie tego wszystkiego na żywioł nie jest rozwiązaniem, dlatego że kwestie energetyki i górnictwa, węgla są w Polsce poprzecinane taką siatką rozmaitych społecznych interesów. Z jednej strony mamy interes górników, którzy jakby nie chcą być przedmiotem kolejnej terapii szokowej, a z drugiej strony rząd, który unika rozmowy o strategii energetycznej i w pewnym sensie dryfujemy. W związku z czym dokładnie taka terapia szokowa może nas na końcu tej drogi czekać, jeżeli nie zostaną podjęte jakieś zaplanowane i przemyślane działania. Mamy z jednej strony spółki wydobywcze, w których interesie jest dalsze wydobywanie węgla,
a z drugiej strony samorządy i lokalne wspólnoty, dla których to oznacza szkody górnicze, to oznacza podcinanie skrzydeł, jeżeli te społeczności wybrały jakąś inną ścieżkę rozwoju. I wreszcie w skali Polski mamy interes koncernów energetycznych, którym zależy na tym, żeby utrzymać taki scentralizowany węglowy model biznesowy, a z drugiej strony interes zwykłych obywateli, dla których korzystniejszym rozwiązaniem byłby rozproszony system, w którym mogliby opłacalnie produkować własną czystą energię. I tych sprzeczności nie da się rozstrzygnąć ani rozwiązać inaczej niż przez otwarty dialog. To musi być dialog, w którym będzie miejsce na wszystkie głosy, nie tylko na głosy tych najsilniejszych, którzy potrafią jakby uzyskać najwięcej wpływu albo mówić najgłośniej o swoich interesach. I tak naprawdę ten dialog musi się zacząć już. W tej chwili mamy przed sobą oczywiście jeszcze kilkanaście lat co najmniej wydobywania i spalania węgla w Polsce, ale te kilkanaście lat to jest czas, jaki nam pozostał na zaplanowanie tego, co powinno być później. I Sprawiedliwa Transformacja to jest proces, który będzie właśnie takim zaplanowanym wychodzeniem z węgla, zaplanowanym tak, żeby wszystkie interesy wszystkich osób i grup, których to dotyczy, były tam uwzględnione i zabezpieczone. Bardzo dziękuję. Teraz troszeczkę zaburzę ten scenariusz, który mam, bo został wywołany samorząd lokalny. Panie prezydencie, jak pan rozumie sprawiedliwą transformację? Dzień dobry. Myślę, że przede wszystkim wszyscy mamy takie odczucie, że brak nam odpowiedzialnego podejścia systemowego do rozwiązania tych problemów. Tak naprawdę powiem Państwu, że ja mam wrażenie od 12 lat służąc w samorządzie, że zmieniają się ekipy na górze, piszemy piękne strategie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju czy inne ważne dokumenty, a tak naprawdę jest to tylko i wyłącznie papier, za którym nie idą konkretne działania i konkretny kierunek podejmowania decyzji. To nie jest rzecz, którą rozwiążemy z perspektywy kadencji jednej, 4-letniej czy jakichś 5-letnich samorządów. To jest działanie, które musi być odpowiedzialnie zaplanowane na kilkanaście, jeżeli na kilkadziesiąt lat i musiałaby tu być przede wszystkim umowa społeczna, zawarta pomiędzy wieloma graczami na scenie politycznej, że możemy zmieniać różne rzeczy, ale w tym kierunku sprawiedliwie musimy iść, bo pokazujemy diagnozę tego, co jest dzisiaj, co jest między innymi w samorządzie i do tego, gdzie chcielibyśmy dojść za ileś lat, a nie zmiany co chwilę, bo mamy jakąś koniunkturalną potrzebę w ramach programów wyborczych takich, a nie innych zgłaszanych. I to jest taka globalna uwaga. Natomiast samorządy rozumieją to już zupełnie inaczej. Samorządy od lat nauczyły prowadzić się dialog z mieszkańcami i nauczyły się w większości przypadków podejmować swoje dokumenty strategiczne i rozwiązywać problemy w perspektywie ponadkadencyjnej. Zawierać pewną umowę i okazuje się, że to działa. Tak działamy od kilkunastu lat w Wodzisławiu Śląskim, nie patrząc na różne zawirowania, które mogą być w Radzie Miasta. Diagnozujemy problem i pokazujemy mieszkańcom. Chcemy go rozwiązać na przykład w perspektywie 10 lat. Ale róbmy to konsekwentnie, małymi krokami, wyznaczmy cel i co chwilę sprawdzajmy, czy jesteśmy na dobrej ścieżce. I tak rozumiem tą sprawiedliwą transformację, to po prostu jest partnerski układ. Ale on musi być partnerski, bo nie ma czegoś takiego jak samorząd, nie ma czegoś takiego jak państwo. To nie jest oderwane. To wszystko jest wspólnota mieszkańców zamieszkujących dany teren. I albo będziemy myśleć wspólnotowo, bo niezależnie od pełnionej funkcji wrócę do tej wspólnoty i będę mieszkańcem, albo będziemy się dalej oszukiwać, tworząc piękne strategie, które możemy tłumaczyć na wszystkie języki. Dziękuję. Mariusz, a jak to z perspektywy regionu wygląda? Dziękuję bardzo. Ja tutaj się muszę zgodzić z panem prezydentem, ponieważ faktycznie istnieje wiele dokumentów, które należy uznać jako dokumenty, które w pełni wpisywały się w koncepcję sprawiedliwej transformacji. Każda strategia być może właśnie nie nazywa zrównoważonego rozwoju, ale oparte jest na filozofii zrównoważonego rozwoju. Zdecydowanie gorzej jest w zakresie realizacji tych dokumentów, czyli i w myśleniu długą perspektywą i w przewidywaniu pewnych skutków, które za sobą podejmowane działania niosą. Dla mnie ta sprawiedliwa transformacja to jest skoncentrowanie się na właśnie planowaniu w zakresie horyzontalnym, a nie sektorowym. Samorząd od wielu lat działa właśnie w ten sposób, że planuje, programuje swoje rozwiązania
w układzie horyzontalnym, czyli nie podejmuje działań ukierunkowanych na jedną grupę odbiorców, czy na jedną grupę beneficjentów, lecz prowadzi politykę ukierunkowaną na rozwiązywanie co najmniej kilku problemów, podejmując jedno działanie. W przeciwieństwie do polityk krajowych, które w dużej części jednak oparte są na sektorowości, tak? Czyli mamy w poszczególnych branżach, w poszczególnych sektorach inne rozstrzygnięcia, które bardzo często kłócą się wewnętrznie ze sobą. Tutaj bardzo ważne w myśleniu o sprawiedliwej transformacji jest właśnie długookresowość myślenia. To znaczy to, o czym Pan Prezydent powiedział, czyli nasze dokumenty, które przygotowujemy, muszą nie być przygotowywane na jedną kadencję, a tak bardzo często jest, nawet jeżeli one mają dłuższy horyzont czasowy, to jest to z myślą o tym, co zrobimy w tej kadencji i wypełnione są za bieżącymi zadaniami, które odnoszą się do działań bieżących samorządu, a w mniejszym zakresie do tych działań, które faktycznie w długiej perspektywie wyznaczają jasny i zdefiniowany cel rozwojowy podmiotów samorządowych. Istotnym brakiem, który również cechuje samorządy, to jest brak prospektywnych analiz, które pozwalają na zbudowanie odpowiednich scenariuszy interwencji publicznej w przypadku zmiany sytuacji. Działamy raczej w sposób projektowy, a nie w sposób systemowy, to znaczy budujemy najpierw grupę projektów, a potem ubieramy jeden wspólny cel i to jest nasze rozwiązanie. W związku z tym ja widzę, że chciałem powiedzieć, że samorząd jest tym istotnym ogniwem w budowaniu tej koncepcji sprawiedliwej transformacji, który wypełnia w dużej części tą lukę pomiędzy tym, co dzieje się na poziomie krajowym, a tym w politykach sektorowych. Bardzo dziękuję. Na koniec zostawię sobie Forum Energii, a jak Instytut Badań Strukturalnych zdefiniował pojęcie? Jak sama nazwa wskazuje, raczej troszkę inaczej podchodzimy do problemu, to znaczy przede wszystkim zauważamy, że tych definicji sprawiedliwej transformacji jest wiele, one są w różnych kontekstach używane przez różne organizacje. Jak pewnie Państwo wiedzą, i co to też było widać na filmie, oryginalnie ta idea pochodzi od związków zawodowych i z czasem nabrała dopiero znaczenia w temacie ochrony klimatu, czy szerzej w temacie ekologii. Chociaż od początku oczywiście ten cel poprawy środowiska, a potem poprawy klimatu, czy ochrony klimatu był w tym obecny. Więc jakby oczywiście dostrzegamy, po pierwsze dla nas jest to ciekawy przedmiot badawczy i owszem jest to z jednej strony pojemna i nośna koncepcja polityczna, to tutaj słyszeliśmy, że to może stanowić program działania dla organizacji, dla partii politycznych, dla samorządów, ale to również jest, i to jest jakby trochę nasze podejście, to jest również bardzo ciekawy ramy badawczy po prostu. I jakby historycznie mieliśmy tutaj o tym zrównoważeniu celów pracowniczych i ekologicznych, to też ciekawy temat. Generalnie, tak jak mówiłem, pochodzi to od związków zawodowych. Bywa teraz tak, że niektóre ruchy ekologiczne marginalizują jakby ten element związkowy i element pracy, element równych szans dla pracowników i ich rodzin. I jakby my tutaj raczej jesteśmy bliżej związków zawodowych, zresztą współpracujemy z Europejskim Instytutem Związków Zawodowych i staramy się, żeby te dwa priorytety trzymały się równo. A na koniec, jadąc tutaj pociągiem, stworzyłem sobie na kolanie na bazie różnych definicji, kilkanaście tych definicji w międzyczasie widziałem i jakby przeglądałem sobie jakieś takie podsumowanie, ale starałem się, jakby mając świadomość jako katowiczanin z jednej strony, ale mając świadomość też tego spotkania, kto tutaj przychodzi, starałem się na kolanie stworzyć taką definicję, którą teraz przeczytam. Dla mnie sprawiedliwa transformacja w tym kontekście, w regionie naszym, to byłby proces zrównoważenia, czy równoważenia rozwoju regionu poprzez włączenie nowych aktorów, i to jest ta inkluzywność, o której już wcześniej też była mowa, która służy minimalizowaniu, po pierwsze minimalizowaniu kosztów społecznych, po drugie
realizacji celów ekologicznych, czy poprawie skuteczności osiągania celów ekologicznych. I to jest dla mnie taka kwintesencja tej definicji. Dziękuję. Na końcu Pani Paweł, jak Forum Energii zdefiniowało sprawiedliwą transformację? Może bardziej w swoim imieniu, a do tego przedstawienia muszę dodać, że byłem też szefem Europejskiego Stowarzyszenia Górniczego i mam zielonego roku, że mam duże pojęcie z zielonych rzeczy. Słowo just z angielska nie tłumaczy się wprost na polski, ani na żaden inny. Oznacza też rzetelny, fair i przez ten pryzmat elementu parcia. Fair to znaczy, że godzimy się z pewnym punktem wyjścia i zaczynamy dyskutować, a nie nawalać się od samego początku. Jak to miało miejsce przez ostatnich parę lat. I nie przyniosło żadnych skutków, jak do swojego nawalania. Popatrzmy sobie w ten sposób. Energetyka w żadnym kraju Europy, jeżeli popatrzymy na energetykę, nie powstawała pod ekologię. Dzisiejsza energetyka francuska, która szczyci się bezemisyjnością atomowa, jest w Niemczech nieakceptowalna. Pod urzędem pani kanclerz prawie codziennie stoją banery precz z energetyką nuklearną. Szwedzka wodna dzisiaj by nie powstała. Energetyka wodna Szwecji zdemolowała hydrosystemy górskich rzek. Zamieniła górskie rzeki na system zapór jezior i hydrokonstrukcji. W tej chwili jest zgoda społeczna na budowlę wielkości 2 MW. Czyli budowaliśmy to kiedyś i to, że po 50 czy 100 latach okazało się, że jeden z nas bardziej trudny i, co nie wiedzieliśmy kiedyś, nikt nie budował tego pod co, że co